tym odcinku poznacie mojego najlepszego przyjaciela, z którym znamy się od 85 roku, kiedy to mieliśmy po 5 lat. Mieszkaliśmy drzwi w drzwi i chodziliśmy do tej samej klasy w podstawówce, a nawet dzisiaj, gdy mamy już swoje mieszkania, dzieli nas zaledwie jedno piętro. Tak się składa, że mój przyjaciel jest perkusistą i zawitał do Chile z jednym z zespołów, w których się udziela, Dimmu Borgir. Na tym ujęciu widzicie autora niniejszego vloga, ale pozwólcie, że przedstawię wam prawdziwą gwiazdę tego odcinka, czyli Dariusza Daraja Brzozowskiego. Ale mielonka totalna. Umówiłem się z kolegą, bo kolega jest od tego, żeby... Dalej nie pamiętam jak było, ale wiecie jak to jest w tej piosence Maleńczuka. Spałem przed chwilą 1,5 godziny, jestem zmielony totalnie, a to dlatego, że wczoraj w Santiago w Chile, gdzie teraz jestem, spotkałem się z moim najlepszym przyjacielem, bratem można powiedzieć, Darkiem i no cóż, tę zakrapianą imprezę dosyć solidnie i nie tylko zakrapianą, musieliśmy troszeczkę odespać. Jest godzina 20:30, 28 w tym momencie i jest jeszcze całkiem jasno. To są plusy tego, że jesteśmy daleko od równika. Blisko równika jak się robi ciemno, jak wiadomo. Wcześniej najczęściej w okolicach godziny 18, zależy od państwa. Zaczekajcie, bo mi się but rozwiązał. W związku z faktem, że nie miałem praktycznie w ogóle ubrań żadnych na chłodniejszą pogodę, no to wyglądam jak taki holenderski biegacz. Mam taką odblaskową tutaj kurteczkę. No oprócz tego mam jakieś tam par spodni, ale na górę nie mam nic innego. Wow, tutaj coś kręcą też. Nie tyle coś kręcą, co wygląda to raczej na jakieś zawody tych ziomków, co mierzą ziemię. Zapomniałem teraz jak to się nazywa. Geometria przychodzi mi do głowy. Geodeci, zawody geodetów właśnie. Dobra, w tym momencie przechodzimy przez ulicę. Tam gdzieś jest klub. I zaraz się okaże, czy wystarczy być tylko wpisany na listę. Daruś mnie standardowo wpisał na listę gości. Ale jak to w krajach, gdzie bardziej jest przestrzegane prawo, może się okazać, że jestem wpisany na listę gości, ale mimo tego nie mogę wejść, no bo mam na przykład kamerę i nie można nagrywać. W Wenezueli to tam ludzi. Kogoś znasz? Dobra, to wbijasz, nie? W Wenezueli to tak jak u ruskich generalnie, a tutaj no może być tak, że prawo jest takie, że nie możesz wejść i wtedy nie możesz wejść. Idziemy. To jest jakaś restauracyjka pełna metali, bo muzyka jest metalowa. Tu jest kolejka ludzi. I zaraz się okaże, czy dojdziemy, czy nie. Mam się kierować do głównego wejścia, także cisnę dalej. Już mało ludzi czeka w kolejce, wydaje mi się, że jest po prostu późno i to dlatego. Okazało się, że totalny luzik. Podchodzę do gościa od ochrony i mówię, że jestem kolegą perkusista, a on mówi, no tak, pamiętam cię, piliśmy wczoraj, bo koleś od ochrony to jest koleś od zespołu, który pilnował wejścia do klubu. Jest Daro, nie mogę go poznać. O, siemano. Powiedz mi, czy masz tremę, tak szybciutko. Zawsze mam tremę. Przed każdym koncertem mam tremę. Czyli trema powinna być takie slepie jak jest. Musi być trema. Jakby nie było tremy, to znaczy, że trzeba to zakończyć i zabrać się za jakąś inną robotę. Kolejny zawodnik ruszający na scenę. Zobaczcie, Daruś w całym rynsztunku już przygotowany. Jeszcze nie, jeszcze muszę tutaj... Jeszcze nie cały rynsztunek. Jeszcze musi Wacek przyjść i tutaj ogarnąć. Tutaj w tym zespole każdy ma swojego technicznego, Tak, nie? Ty masz tak. technicznego, gitarzyści Tak, mają... tak. To już się nie da tak, że sam cokolwiek. No nie. Znaczy mógłbyś, ale szlak by cię trafiał, nie? Nie, tego to jest za dużo. Za dużo na głowie. Robiliście wcześniej próbę? Graliście coś? Tak, graliśmy próbę. Zagraliśmy próbę. Będziemy grać piosenkę, której nie graliśmy od wakacji chyba. Jak się nazywa? Dimmu Borgir. A, No, chłopaki mnie zaskoczyli, bo mi nie powiedzieli o tym. Po prostu gadali mi ze sobą po norwesku i nie powiedzieli mi o tym. I gramy próbę. Ja mówię, co, gramy tą piosenkę? No tak. Ja pierdzielę. Pamiętam ją w ogóle. ale dałeś radę. Tak zagrałem, zaczynamy jak widzimy na koncercie. Ale klasyk. Jakiś stresik z perkusją związany zaraz przed wejściem. No zaczynamy. Nie zaczniecie jak nie będzie okej, nie? No. Tutaj zespół cały czeka w gotowości. 4 zakapturzone postaci, a właściwie 5. Daruś. Po wczorajszej imprezie części z was teraz nie mogę poznać, jak z Wika, nawet nie wiem, który to jest który. Jeszcze na chwilę wbijamy tutaj do... Gdzie jest pudełeczko? Mam tutaj już. Cześć! Cześć! Kanciapy. Kanciapie? Tak. Pełna profeska. Podsłuchy, tak? Tak. Zrobimy klika. Dobra, spoko. Weź mi jeszcze klika daj. No właśnie idę. To jest zespół, który się przygotowuje. Fire in the hole!
słuchajcie, oczywiście przyszedłem trochę za późno, ale dobra, malowali się, więc nie chciałem im przeszkadzać za bardzo. Przejdźmy bezpośrednio z tyłu tej łazienki i tam zobaczmy, jak to wygląda. Muszę przyznać, że po Wenezueli i nawet po Peru Chile mnie troszeczkę przytłoczyło swoim dobrobytem, to znaczy tym, że życie tu jednak toczy się szybciej. Santiago to jest takie dosyć ruchliwe, tłoczne miasto. Jak na przykład gadam z ludźmi i coś tam po hiszpańsku i kaleczę ten hiszpański, no to cóż, jestem kolejnym turystą. No stary, no nie mam dla ciebie czasu, kaleczysz hiszpański, no to może przejdziemy na angielski, nie? Bo oni też często tu mówią po angielsku. Znaczy dobra, może nie często, ale się zdarzyło. A nie jest tak jak w Wenezueli, że każdy ma dla ciebie czas i o, jak fajnie, że gadasz po hiszpańsku, może pogadamy, bo w sumie mam i tak dużo czasu, bo jest kryzys i nie mam nic innego do roboty. Także to są plusy i minusy, jak zawsze to wychodzi tych państw rozwiniętych, gdzie hula gospodarka i państw, gdzie gospodarka jest do dupy totalnie. To zresztą wystarczy też posłuchać Michała, Miszy z Autostopem na koniec świata, który opowiadał o tym, jak jest na wschodzie, a jak jest na zachodzie. Ja mam podobne przemyślenia pod tym względem. Okej, wchodzimy teraz do pizzerii, zjeść pizzę z Wenezuelczykami, którzy są w kurtkach, a ja jestem w t-shircie, bo jestem Polakiem i jest tylko 19 stopni. Hola. Hola. Tutaj możecie sobie zobaczyć pieniądze chilijskie. Przelicznik teraz mniej więcej jest 680 na $1. To możecie sobie popatrzeć na ceny. Śmieszna sprawa, właśnie się dowiedziałem, że maiz w Wenezueli, maiz to jest kukurydza, tutaj się nazywa choclo, zupełnie inaczej. ¿Cómo se llama fresa aquí? Fresa, frutilla. Tortilla. Al aguacate le llaman palta. Palta. Tak więc śmieszne jest to, że niby wszystkie te kraje mówią po hiszpańsku, ale są różne te słówka pojedyncze. To tak samo jak na przykład w Hiszpanii banany no to są platanos, natomiast w Wenezueli jest różnica. Platanos no to mogą być takie niedojrzałe bardziej platany, które się smaży, natomiast cambur to jest wyraźnie banan taki, który można jeść tylko gotowy. Wyszliśmy już z tej restauracji i całe danie kosztowało $45. Nie jest tanie to Chile, moi drodzy, nie jest tanie, nie myślcie, ale to też zależy gdzie, bo można znaleźć na przykład Chińczyka, tak jak tutaj, gdzie ceny są o wiele niższe, zobaczcie. Pewnie powiem to jeszcze nie raz, ale Chile przypomina mi taką Polskę, jeżeli chodzi o gospodarkę. No to taki nie bardzo rozwinięty kraj, ale jednak już całkiem dobrze sobie radzący i nie biedny. Różnica względem Wenezueli jest ogromna, ale jest to takie miejsce, w którym bym się raczej nie zatrzymał na dłużej, bo po prostu nie wydaje mi się aż tak ciekawe. Od rozwinięte w miarę państwo, tyle że Latynoameryki. No to jest fajne, bo jednak ci latynosi są najczęściej wyluzowani i mili nawet tutaj. Takie mam wrażenie, niewiele widziałem w Ameryce Południowej, więc wybaczcie uogólnienia. Dzielę się po prostu z wami swoimi spostrzeżeniami tak na szybko.
Siemanko, jesteśmy w tym momencie na wzgórzu San Cristobal, które znajduje się obok Santiago, stolicy Chile, i jest stąd widok na Santiago właśnie, a także na smog, który jest nad Santiago. Santiago znajduje się w kotlinie, w związku z czym gromadzi się tu niestety smog, który jest dużym problemem dla mieszkańców stolicy Chile. Zobaczcie, jak wygląda Santiago z góry. Schodzimy na dół i naszym oczom ukazuje się spektakularny widok na Santiago i na jego smog niestety. Widok z góry San Cristobal jest naprawdę super, tylko nie przyjdźcie za późno, bo będziecie musieli schodzić pieszo, tak jak my. Nie jedzie już kolejka. To znaczy coś tam jeździ, ale nie można pojechać tą kolejką. Pytaliśmy i niby jest zamknięta, ale wagoniki jeżdżą. Schodząc ze wzgórza San Cristobal spotkaliśmy parę bezdomnych psów, których mnóstwo jest w Chile. Podobno część z nich ma domy, tylko są wypuszczane przez właścicieli i wracają. Jedno jest pewne, psy w Chile wyglądają na najedzone i nie boją się ludzi. Wnioskuję więc, że są traktowane o wiele lepiej niż na przykład w Azji. Jesteśmy w tym momencie w Barrio Bella Vista, które słynie z murali, które tutaj są. Ten jest z tego, co Kisbel mówi, wenezuelski. Może być też kolumbijski, ale ona mówi, że ten taniec jest charakterystyczny dla Wenezueli. Coś może być na rzeczy, bo jest tutaj też dyskoteka chyba, albo jakiś klub Caracas. Jak widać, są restauracyjki, na zewnątrz można sobie usiąść. Tu jest jakaś taka rastafariańska, więc nie zdziwiłbym się, gdyby można było sobie zapalić coś. W Barrio Bella Vista szukaliśmy jakiejś kameralnej restauracji. Nie było to takie łatwe. Na początku trafiliśmy do najbardziej turystycznego, gwarnego i drogiego Patio Bella Vista, skąd szybko się wymiksowaliśmy. Tu są jakieś miejscówki, gdzie można sobie kupić jakieś pocztówki i różne inne bajery, pamiątki, magnesiki, a to są restauracje. To jest ulica Constitución. To jest jakaś restauracyjka, może zaraz do niej wyskoczymy. Zobaczcie, jaki fajny widok tutaj. No może nie tyle widok, co klimat z tym balkonikiem. Możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jakie są ceny w tej tańszej części Bella Vista. Zamówiliśmy 2 soki truskawkowe z dolewkami, jak widać. Taką wielką kanapkę i jakiegoś falafela dla mnie. I zapłaciliśmy tyle, co napisałem teraz na dole, złotówkę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją relację ze stolicy Chile. Z kilku powodów nie był to najlepszy etap mojego życia, ale gdy dziś o tym myślę, to wcale nie było tak źle. To był też ostatni raz, kiedy widzieliśmy się z Kisbel, która została w Chile ze swoją rodziną do Świąt Bożego Narodzenia. Tam trwa sesja, a ja sobie w tym momencie oglądam live'a Kesha. Kto Kesha nie zna, ten niech sobie odpali. Spoko ziomek. A tam Santiago i nawet widać szczyty ośnieżone daleko. And. Często w życiu jest tak, że gdy coś jest na wyciągnięcie ręki, wtedy powszednieje, staje się nudne, a gdy jest odległe, dostrzegamy jego wartość. To właśnie czuję w stosunku do Santiago, stolicy Chile. Idziemy w tym momencie trzaskać sesję fotograficzną na zewnątrz. Czuję się jak dodatkowy fotograf na planie. Hej! Cześć, ziomku! Cześć! No siema, jest teraz godzina 4:46 rano, no właściwie w nocy. Jestem na lotnisku w Santiago i będę leciał do Limy. Musiałem być tutaj mniej więcej o 3:00, no 3:30, a to oznacza, że nie spałem dzisiaj po prostu. Ostatnio przestawiłem się i wstawałem najczęściej koło 14:00, a nawet 15:00.
że nie było już sensu iść spać. Ostatnią noc spałem też 5,5 godziny, więc myślę, że będę niezłym trupem, jak dolecę do Limy. Ale mimo tego zamierzam wyskoczyć na miacho i coś nagrać, w związku z tym, że straciłem nagrania z poprzedniej wizyty w Limie, gdy leciliśmy z Kisbel do Santiago. Jednym z pierwszych miejsc, które zamierzam odwiedzić, jest fryzjer, w związku z tym, co mam teraz na głowie. Ale zobaczymy. No siema, jestem w Limie, jestem mocno zmielony, ale w sumie przespałem się godzinę, a jak jestem podekscytowany podróżą, to wystarczy mi, że się prześpię godzinkę i już jest spoko. Lima przywita mnie zachmurzonym niebem, co w sumie mi się podoba, bo można dobrze kręcić aparatem, nie będą przepalone przez słońce zdjęcia i zresztą po Santiago mam już trochę dosyć ciągłego słońca od rana do wieczora przez wiele godzin. Jest w ogóle trochę dziwnie, bo w tym momencie jest godzina 9 rano, czyli w Santiago jest 11, więc dla mnie jest już troszeczkę później, ale dla ludzi tutaj no to jest, cóż, no poranek po prostu. Siedzę sobie w takim wesołym barku, zamówiłem sobie podwójne espresso i wodę. Śmieszna sprawa, bo w sumie nie wiem, czy to z tego zmęczenia, czy jakoś taki przełom teraz we mnie następuje w związku z podróżą, ale do Fazowskiego zagadałem na Instagramie, bo podobno był w Kolumbii, teraz niedawno, ja też będę dzisiaj w Kolumbii i kurczę, no fajnie może byłoby się spotkać, zobaczymy czy i co mi odpisze. Napić się kawy, rumu czy wódki i pogadać po prostu, bez jakiegoś ciśnienia na krosy, bo to często wychodzi sztucznie. Zobaczymy, czy Faza odpisze. No i wreszcie ceny przynajmniej normalne, około 15 zł w samym centrum turystycznym. Nie to co w Santiago. Jakaś muzyka stamtąd dobiega, więc idę w tamtym kierunku. Generalnie nagrywanie dużych miast o godzinie 9 rano, czy tam nawet 9:30 nie jest zbyt ciekawe. Akurat mi się przyparciło, że tutaj są jakieś takie grupowe ćwiczenia, zobaczcie. Kobietki i chłopy, ale głównie kobietki sobie ćwiczą razem. Jest jedna pani, która prowadzi. Zresztą patrzcie sami. Fajna opcja, jednak udało się coś ciekawego nagrać o poranku w Limie. Dobra, napiłem się kawy, napiłem się wody, idziemy nad morze. Muszę wam coś powiedzieć jeszcze na koniec mojej wizyty w Peru i w Chile. Mianowicie, oczywiście widzicie to, że ja nie odwiedziłem wcale tych państw. Byłem trochę w Limie, z Kisbel byliśmy trochę w Limie, siedzieliśmy w Santiago, także poznaliśmy troszeczkę Limę, ociupinkę i troszeczkę lepiej Santiago. Natomiast nie widzieliśmy Peru i nie widzieliśmy Chile. Trzeba to będzie kiedyś powtórzyć i zobaczyć te państwa, podróżując po nich. Mam już trochę dosyć miast, w sumie miasta są wszystkie mniej więcej do siebie podobne. Żegna nas odrobiną słońca, w tym momencie jedziemy na lotnisko. Jestem trochę zmielony. Jeszcze dzisiaj będę w Kolumbii, w Medellin i nie powiem, jestem trochę podekscytowany. Ciekaw jestem tego Medellin i wcale nie chodzi tutaj o koks. Ale fajne wiosenne kwiatki. Chociaż w tej Limie to chyba zawsze jest wiosna. Inny jest tu klimat niż w Santiago. Bardziej morski, mniej zróżnicowany w ciągu roku. Cześć, siemanko, jestem w tym momencie już w Medellin. Pamiętacie, jak żegnałem się z wami w Limie? To było mniej więcej o godzinie 14 wczoraj. Lot miał być bezpośredni i trwać 3 godziny z Limy do Medellin, ale okazało się, że trwał 18 godzin, 2 razy go przekładano i w końcu puszczono nas przez Bogotę. Z Bogoty w nocy polecieliśmy później następnym lotem, nad ranem właściwie, do Medellin. Nie polecam linii Viva Air, są beznadziejne. Nie ma informacji na temat w ogóle
przyczyny odwołania lotu, robią co chcą. Później przeczytałem opinie na temat tych linii lotniczych Viva Air w internecie, są beznadziejne, no ale nie czytałem opinii o nich przedtem. Także Viva Air unikajcie, jeżeli nie musicie z nimi lecieć. A dlaczego to teraz nagrywam? Jestem już w Medellin, bardzo mi się spodobało, jest to takie na oko Caracas, tylko że lepiej zorganizowane i bezpieczniejsze o wiele i już wiem, że tu wrócę. Za 2 dni lecę do Bogoty, gdzie spędzę 3-4 dni, będę nagrywał, a później nagram jakieś materiały z Medellin. A teraz tylko na chwilę do Was zagaduję, bo chcę Wam pokazać mieszkania, jakie udało mi się wynająć na Airbnb. Jedno z fajniejszych mieszkań, jakie na tym portalu kiedykolwiek znalazłem. Zobaczcie. Zaczniemy od łazienki. Łazienka, standardzik, wszystko ok. Tutaj jest sypialnia taka. Kuchnia też jest w porządeczku, wszystko czyste, nowe, przygotowane, świeży, całkiem nowy budynek, także naprawdę super. Miejsce dla mnie idealne do pracy przy kąpie. To siedzenie, którego nie cierpię, bo one są takie wyprofilowane kiepsko, fajnie wyglądają, ale akurat to jest miękkie, także jest całkiem spoko. Ale najważniejsze, widok, proszę Państwa. Widok jest naprawdę spektakularny. Dzisiaj, jak tu rozmawiałem z właścicielem mieszkania, to tędy przeleciały najpierw 2, a później jedna guacamaye, czyli papugi ary, kolorowe, piękne. No i tak to wygląda. Czyli zobaczymy się prawdopodobnie w Bogocie, a ja idę kleić odcinek, bo mam sporo opóźnienia. Cześć!